Witajcie. Pod ostatnim filmem o czynnościach kontrolnych pojawiło się wiele komentarzy, w których pisaliście, że chcecie więcej filmów na podobne tematy. Skoro chcecie, to zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. Bez zbędnych ogólników przejdźmy do pierwszego elementu, którym od czasu do czasu warto się zainteresować. To wstępny filtr paliwa. Znajdziemy go tutaj. Jeśli w tym zbiorniku widzimy wodę kondensacyjną, osad i inne zanieczyszczenia, to należy się ich pozbyć. I możemy to zrobić samodzielnie. Pozostawienie brudnego, pełnego wody filtra wstępnego w dłuższej perspektywie może doprowadzić do uszkodzenia wrażliwych na korozję elementów. A jeśli woda dostanie się dalej, w głąb układu paliwowego, to zamieniona w parę wodną, w bardzo pechowej sytuacji, może nawet doprowadzić do uszkodzenia wtryskiwaczy. Na początek wypada zorganizować sobie jakiś pojemnik. Można też wziąć wąż spustowy z zestawu narzędziowego albo jakiś inny, który będzie tu pasował. Teraz trzeba sprawdzić, czy zawór odcinający jest otwarty. W tej pozycji nie ma przepływu. A tak go otwieramy. W zasadzie on cały czas powinien być otwarty, a zamyka się go tylko przy jakichś pracach konserwacyjnych albo w trakcie np. wymiany zbiornika. Jazda ciągnikiem siodłowym z zamkniętym zaworem może skończyć się zapowietrzeniem układu. Ok, ale wracajmy do filtra. Wąż podłącza się do tego króćca w ten sposób. I teraz trzeba wykonać około 2 obroty tej śruby w lewo. Warto wiedzieć, że przy ekstremalnie niskich temperaturach, takich poniżej minus 30 stopni Celsjusza, trzeba zwracać nieco większą uwagę na ten zbiornik, bo w takich warunkach woda kondensacyjna odkłada się szybciej. Przy dużych mrozach dobrze jest też zaopatrzyć się w jakieś dodatki do paliwa zapobiegające wytrącaniu się wody. No i ostatnia rzecz. Jeśli spuszczacie wodę kondensacyjną, zbiornik paliwa powinien być pełny. Wtedy mamy pewność, że ciężar paliwa w zbiorniku wyprze wszystko, co nie jest olejem napędowym do filtra. Ale woda zbiera się również w samym zbiorniku. I z wiadomych względów dobrze jest pozbyć się jej przed okresem zimowym. Woda gromadzi się na samym dnie zbiornika, bo jest cięższa od ropy. Dlatego korka spustowego szukajcie na spodzie. Tutaj też przyda się pojemnik. Wodę kondensacyjną w zbiorniku paliwa można spuszczać tylko wtedy, gdy jest prawie pusty. Do tego, jeśli już postanowicie się za to zabrać, uważajcie, bo jeśli za bardzo odkręcicie śrubę spustową, to wyciek może być znaczny. Instrukcja obsługi tego ciągnika mówi o maksymalnie 2 obrotach śruby i tego bym się trzymał. To zadanie najczęściej należy do obowiązków serwisu, ale warto sobie zdawać sprawę, że coś takiego robić trzeba. Dodam, że przy dokręcaniu śruby spustowej ważny jest odpowiedni moment. Zbiornik aluminiowy 50 Nm, a stalowy 90. Kolejna sprawa to zbiornik sprężonego powietrza. Tutaj też może odkładać się woda. Sprzyjają temu wilgotny klimat oraz temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza. Odkładanie się wody może powodować również niesprawny, zawilgocony osuszacz. Jeśli woda w zbiorniku zamarznie, to mamy zapewnioną awarię układu hamulcowego, a to z kolei prosta droga do wypadku. Dlatego to jest czynność, z którą warto się zapoznać dla własnego bezpieczeństwa, a najlepiej wykonać ją przed sezonem zimowym. Upuszczanie polega na przesunięciu albo wciśnięciu tego zaworka. Jeśli ujdzie samo powietrze, wszystko jest ok. Kiedy natomiast zacznie wypływać woda, to należy ją usunąć ze wszystkich zbiorników. Jak zauważycie, że woda w zbiornikach powietrza ciągle się odkłada, to warto oddać auto do serwisu, bo jest możliwe, że trzeba będzie na przykład wymienić filtr osuszacza. A może zdarzyć się tak, że zepsuta jest też grzałka. Warto także od czasu do czasu sprawdzić stan oleju w układzie podnoszenia kabiny. Nie robi się tego często, ale wiecie, może być awaryjna sytuacja na drodze i trzeba podnieść kabinę, a tu nie unosi się wcale. Nagle zaczyna opadać, albo podnosi się tylko do jakiegoś poziomu. To oznaka niskiego stanu albo braku oleju w układzie. Wlew znajduje się w tym miejscu. A żeby sprawdzić stan oleju, najpierw warto podnieść kabinę, tak by było dojście. Odkręcamy korek i zaglądamy do środka. Jeśli stan wymaga uzupełnienia, to pamiętajcie, żeby nie dolewać na pełno, bo przy ponownym opuszczaniu ciśnienie mogłoby wysadzić korek w fontannie oleju. Zostawcie około centymetra luzu.
Po podniesieniu kabiny możemy jeszcze skontrolować stan oleju do wspomagania kierownicy. Zbiornik znajduje się po tej stronie ciągnika. Jedynym manualnym sposobem skontrolowania jego stanu jest odkręcenie korka i zajrzenie do środka. Kiedy filtr jest odsłonięty mniej więcej tyle, to wszystko jest ok. Jeśli płynu jest mniej, to należy go uzupełnić albo oddać auto do serwisu, gdzie zrobią to za nas. I tutaj z tematem samodzielnych czynności kontrolnych się zatrzymamy. W razie pytań odsyłam do komentarzy. Dzięki za dzisiaj. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.